Serdecznie zapraszam do odcinka 7 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 6. W poprzednim odcinku 6 opowiedziałem o początkach Unii Brzeskiej z 1596 roku. W tym odcinku opowiem o uniach lyońskiej i florenckiej. Otóż pomiędzy papieżem rzymskim a patriarchą konstantynopolitańskim trwały kilkusetletnie spory o prymat w kościele powszechnym oraz spory na tle majątkowym. Tak więc w 1054 roku doszło w chrześcijaństwie do rozłamu na chrześcijaństwo wschodnie zwane prawosławiem i chrześcijaństwo zachodnie zwane katolicyzmem. Po zdobyciu Konstantynopola przez krzyżowców w 1204 roku został tam mianowany patriarcha łaciński. Jednak większość miejscowych wiernych nadal uznawała hierarchię patriarchy prawosławnego. Czy próbowano później połączyć kościoły prawosławny i katolicki? Otóż w XIII wieku odbyła się pierwsza próba zjednoczenia obu kościołów. Cesarstwo bizantyjskie było zagrożone ze strony niewiernych i ówczesny cesarz Michał VIII Paleolog szukał sojuszników na zachodzie. Natomiast papież szukał wsparcia w osobie cesarza, gdyż państwu kościelnemu groziło wchłonięcie przez Królestwo Neapolu. Z tych powodów w 1274 roku została podpisana Unia Lyońska, która była aktem dyplomatycznym. Jednakże została ona zerwana 6 lat później, nieprzyjęta przez kler i wiernych. Kolejna próba zjednoczenia miała miejsce w połowie XV wieku. Cesarz Jan VIII Paleolog wobec zagrożenia tureckiego szukał sojuszników na zachodzie i w 1439 roku doszło do podpisania Unii na Soborze Florenckim. Wziął w nim udział mimo sprzeciwu księcia moskiewskiego Wasyla II prawosławny metropolita kijowski Izydor. Przedstawiciele Kościoła Wschodniego zaakceptowali władzę papieża i dogmat Kościoła łacińskiego. Unia Florencka nie została uznana przez kościoły niebizantyjskie. Większość duchowieństwa prawosławnego, intelektualistów i wiernych. Dlatego zwlekano z jej oficjalnym ogłoszeniem do roku 1452. Nie miała ona również większego wpływu na ocalenie Cesarstwa Bizantyjskiego przed upadkiem. Z okazji ogłoszenia aktu Unii Florenckiej w Polsce i na Litwie w 1443 roku Władysław III Warneńczyk wydał przywilej w Budzie, zrównujący w prawach duchowieństwo prawosławne z łacińskim. Jednakże metropolita kijowski Izydor, który chciał obwieścić Unię w Moskwie, został tam uwięziony. Udało mu się zbiec, najpierw na Litwę, później do Rzymu, a na czoło metropolii kijowskiej został mianowany promoskiewski biskup Jonasz, przeciwnik Unii Florenckiej. W odpowiedzi na to papież mianował na następcę Jonasza Izydora Grzegorza Bułgarina, zaakceptowanego przez króla Kazimierza Jagiellończyka i większość biskupów prawosławnych w państwie, którego car rosyjski nazwał odszczepieńcem i heretykiem. Jednakże Unia Florencka w państwie jagiellońskim zaczęła tracić na znaczeniu po ślubie Aleksandra Jagiellończyka z prawosławną carówną Heleną. Staraniem Heleny po śmierci Aleksandra Zygmunt I Stary mianował na metropolię kijowską biskupa Dyzunickiego, przeciwnika Unii. Opisane fakty historyczne wyraźnie wskazują, że władcy Rzeczypospolitej dynastii Jagiellonów w osobach Władysława III Warneńczyka i Kazimierza IV Jagiellończyka opowiadali się za unią obu kościołów, podobnie jak większość biskupów prawosławnych. Dla wyjaśnienia, założycielem dynastii Jagiellonów był wielkolitewski książę Jogajła, panujący w Polsce jako Władysław II Jagiełło,
który 14 sierpnia 1385 roku w Krewie podpisał umowę zobowiązującą go do poślubienia dziedziczki tronu Królestwa Polskiego, Jadwigi Andegaweńskiej, oraz przyjęcia chrztu w obrządku katolickim i doprowadzenia do chrztu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obie próby zjednoczenia kościołów prawosławnego i katolickiego, czyli Unia Lyońska z 1274 roku, jak i Unia Florencka z 1439 roku, zakończyły się ze zrozumiałych powodów porażką inicjatorów obu unii. Obie unie, jak również Unia Brzeska, były wykorzystaniem religii, a w zasadzie sporów religijnych, dla celów politycznych i utrzymywania władzy. Przyjrzyjmy się teraz dwóm propagatorom Unii, a mianowicie Michałowi Rachozie i Jonaszowi Chochołowi. Michał Rachoza pochodził z drobnej szlachty białoruskiej, herbu Szreniawa. W 1589 roku został mianowany przez króla polskiego Zygmunta III Wazę na prawosławnego metropolitę kijowskiego. Rachoza dążył do zreformowania cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej oraz był zwolennikiem i sygnatariuszem Unii Brzeskiej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku Unii Brzeskiej powstał Kościół unicki, nazywany od XVIII wieku grecko-katolickim, a obecnie nazywający się Kościołem katolickim obrządku bizantyjskiego ukraińskiego lub ukraińską cerkwią grecko-katolicką. W 1596 roku Michał Rachoza został pierwszym zwierzchnikiem tego kościoła i pierwszym unickim metropolitą Kijowa, Halicza i całej Rusi. Jonasz Chochoł, prawosławny, a następnie unicki biskup pińsko-turowski. Pochodził z uszlachconego rodu Chochoł, wywodzącego się z Rusi Koronnej, herbu Jastrzębiec, do którego należał później również hetman kozacki Ostap Chochol. Był zdecydowanym zwolennikiem zawarcia unii kościelnej od momentu otrzymania nominacji na biskupstwo. Akt unijny podpisał mimo zdecydowanej opozycji ze strony podległego mu duchowieństwa. W rezultacie biskupowi wypowiedziała posłuszeństwo nie tylko większość białego duchowieństwa, ale i największe klasztory z monasterem leszczyńskim koło Pińska na czele. A teraz dwóch przeciwników Unii. Konstanty Wasyl Ostrogski był księciem, wojewodą kijowskim i marszałkiem ziemi wołyńskiej. Poczwórny senator, dowódca wojsk i obrońca Kresów przeciwko Tatarom, jak również działacz oświatowy, rozwijający kulturę i oświatę na Wołyniu. Był synem hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego. Podobnie jak ojciec, był wyznawcą prawosławia i zagorzałym przeciwnikiem Unii Brzeskiej. Gedeon Bałaban, herbu Korczak, prawosławny biskup lwowski i kamieniecko-podolski, absolwent Akademii Ostrogskiej. Uczestniczył w odbywającym się przeciwko Unii Brzeskiej synodzie w Brześciu, gdzie podpisał protest przeciwko jej postanowieniom. Był właścicielem Stratyna, gdzie założył szkołę i drukarnię. Samowolnie obsadził biskupstwo prawosławne w Lwowie, którym kierował przez 30 lat. Jego rządy cechowało zgorszenie, ucisk i wyzysk ludu prawosławnego. Został wyklęty przez patriarchę Konstantynopola i metropolitę kijowskiego. No cóż, z życiorysów Jonasza Chochoła i Michała Rachozy wynika, że z pewnością nie należeli do klasy inteligenckiej i prawdopodobnie zostali wykorzystani jako agenci przez siły dążące do podpisania unii w zamian za późniejsze
kariery polityczne i płynące z nich korzyści majątkowe. Szczególnie negatywną postawę zaprezentował Jonasz Chochoł, który sprzeciwił się wszelkim opiniom podległego mu duchowieństwa, jak i wielu klasztorów, i został zwolennikiem Unii po uzyskaniu awansu na biskupa. Jeżeli chodzi o przeciwników Unii, czyli Konstantego Wasyla Ostrogskiego i Gedeona Bałabana, to należeli oni do ludzi bardzo wykształconych jak na tamte czasy. Zajmując się szerzeniem wiedzy i kultury, między innymi na Wołyniu. Dodatkowo Ostrogski był patriotą i bronił ludności Kresów przed Tatarami. Bałaban bardzo prawdopodobnie przez swoje antyunijne poglądy został ukarany przez patriarchę Konstantynopola, jak również metropolitę kijowskiego. Wątpliwe wydają się również oskarżenia Bałabana za rzekomy ucisk i wyzysk ludu prawosławnego i wyglądają one na celowe działania polityczne w celu zdyskredytowania biskupa. Wynika z tego ogólny wniosek, że zarówno Ostrogski, jak i Bałaban ze względu na lojalność i obronę suwerenności swojego kościoła byli osobami niewygodnymi politycznie i bynajmniej nie miało znaczenia, do którego kościoła należeli. Pozostaje nadal odpowiedzieć na pytanie, jakie to siły dążyły i ostatecznie doprowadziły do podpisania unii dwóch kościołów. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 7, w którym opowiedziałem o uniach lyońskiej i florenckiej, jak również o propagatorach i przeciwnikach Unii Brzeskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 8 pod tytułem Unia, część 7.